Witam, cześć. Honda CR-V, 20-letnia i problemem w tej Hondzie jest centralny zamek. On zachowywał się tak, że w okresie zimowym miałem problem taki, że po prostu nie chciał działać. W okresie takim później już jak się zrobiło cieplej, działał, nie działał, blokował. Nie chciał odblokować i skutek jest teraz taki już, że w ogóle i coś się zadziało, że zablokowały. Mamy rozblokowane. Dziwne, co się stało, ale zadziałał, a wymieniłem tylko jeden w prawych drzwiach, wymieniłem ten zamek. Chciałem pokazać po prostu, jak wymienić w lewych, bo kupiłem dwa, tył, przód. No i w tej chwili już nie chce mi rozblokować. Jest jakiś problem. To jest nowy zamek. Znaczy zamek, nie tyle zamek, co siłownik do niego. I to jest nowy. Tak wygląda stary, oryginalny z prawych pasażera. A to jest lewy od kierowcy. No i wymienię jednak go, bo coś się tu dzieje. Jeżeli być może, że podejrzewam, że wpływem może tu być też słaby akumulator. Jeżeli autko stoi, ja teraz sprawdziłem i miałem tylko 12,1 na akumulatorze, ale wpływem również jakby zauważyłem, że tak jakby mi prąd uciekał, czyli coś kradnie prąd i mogło tu być przyczyną to, że niedziałający ten prawy rygiel, jeżeli był uszkodzony, mógł coś powodować, że kradnie prąd. No ale w tej chwili go wymieniłem i być może, że przyczyną są te, które lewy widzę w ogóle, on tutaj mi nie chodzi, lewy tylny, w tylnych lewych drzwiach. No i jeżeli wymienię ten z lewych od kierowcy, robię wymianę wszystkich, bo też nie działa mi, od dłuższego czasu nie działają mi tylne drzwi bagażnika, też nie ryglują. Sprawdzałem, ja to kupiłem na Allegro, na sklepie Allegro znalazłem i o dziwo, oglądałem kiedyś filmik dość stary, znalazłem taki właśnie, gość tam gdzieś też kupił taki zupełnie jak ten wyglądał, ale nie pasowało mu tutaj ta dźwigienka. Coś tam przerabiał, że ta dźwigienka nie pasowała. W tej chwili ten, co ja kupiłem, jest to jako zamiennik, występuje jako zamiennik i o dziwo włożyłem, wszystko ok, pasuje. No i jak tu się przekonałem, on rygluje. 3 rygle zrobił, 3 zasunięcia, no ale po 4. czy tam 3. nie chce mi unieść. Coś nadal nie gra. Tak się dzieje, że to jest przypadłość Hondy CR-V. Po 20 latach podobno, a nawet i częściej występują takie przyczyny tych rygli zamka. I teraz tak, jak odkręcać drzwi? Wykręcam tą. To nie jest nakrętka, to jest po prostu taki zatrzask, nap, ale to jest na wkręt. Tu jest jedna. Wyjmujemy tu w tej wewnętrznej klamce taką klapkę czarną i tam są 2 wkręty na krzyżaczek. Wykręcamy je. Oczywiście ściągamy pręt, który ciągnie zamek. I teraz tak, nie wiem, czy tutaj będzie dobrze widać.
O, widać, tu jest jeden wkręt. Być może może to być zaślepką zrobione, tu już nie ma tej zaślepki i jeszcze jest tak głęboko ukryty tu pod kątem. Tu na pewno jest otwór i tam być może, że to będzie widać, wyostrzy tu kamera. Ja tego nie widzę, słońce mi tu świeci w obiektyw. Ale w tym miejscu odkręcamy. No i ściągamy po prostu za całą tapicerę zatrzaski. Tu siedzą, należy czymś podważyć, czyli najlepiej to zrobić po prostu plastikiem, podważyć. No i trzeba wypiąć od centralki, wypinamy pin od całej tej centralki. No i jeszcze trzeba odkręcić tu te 3 wkręty, które trzymają zamek. I tu jest problem. Nieraz one są tak zapieczone. Ja miałem problem z prawej strony, ale puściła po użyciu tak zwanej przecinak i młotek. Tak się wyrażę. No może nie przecinak, ale po prostu wkrętak do pobijania i nie mogłem tego odkręcić krzyżem. Nie uszkodziłem nic wkrętu, ale trzeba troszeczkę to popukać, żeby puściło. Te 3 wydają mi się tutaj czyste i mi się to uda dobrze wykręcić. Także przystępuję do demontażu. To jeszcze i pokażę Wam teraz właśnie, to jest zamek cały. Ja mam taki drugi zamek zapasowy tylnych drzwi bagażnika i do tego zamka pasuje, czyli rygiel tak zwany, ja to nazywam, pasuje dokładnie prawy rygiel z przednich drzwi i prawy przód, prawy tył i lewy przód, lewy tył mogą pasować, z tym, że tu przód ma dodatkowe piny i tu będzie przychodziła, czyli od tej centralki przychodzi takie te dodatkowe i przekonam się, czy tam jest dodatkowa kostka. Jeżeli nie, no to może pasować, aczkolwiek jest na lewy tył, jest też osobny ten rygiel, czyli no rygiel, bo to rygluje od zamka centralnego. I teraz demontuję już tapicerkę. I w tej chwili mam już zdemontowaną klameczkę od wewnątrz, wypięte cięgno, wykręcone te 2 wkręty, odkręconą tutaj tą zaślepkę, tą napkę i jeszcze nie powiedziałem, trzeba wyjąć to. To po prostu można wyjąć, używając sobie takiej plastikowej, najlepiej, żeby nie porysować. Ona siedzi na takim klipie. O, i wypinamy, bo inaczej nie podniesiemy boczka. No i teraz właśnie tego typu, bądź troszeczkę solidniejszy, taki plastik używamy i zdejmuję, wypinam, podnoszę boczek. I boczek mi się wypiął i trzeba unieść do góry, o, w ten sposób, bo on tutaj zahaczony jest za podszybie. No i wypinamy teraz kostki, właśnie tą kostkę z dołu, tu z centralki, żeby odłączyć boczek od drzwi. No i tak, nie udało mi się wypiąć tej wiąchy z tej centralki. Siedzi to ciężko. Odstawiłem tak ten boczek, żeby mi tu nie przyszło. Udało mi się tylko wypiąć od tylnej szyby. To wypięcie, to wypiąłem, bo on był krótszy. Postawiłem go na grzbiet. Niech sobie tam stoi. Teraz tak, co do tego zamku. Tu udało mi się już wykręcić te 3 wkręty. Nie trzymały, aż tak nie były zapieczone. Tu mam ten rygiel. Dziwne. Jak to wyjmę, zobaczę, co to za dźwigienka, bo w tamtym prawym tego tak nie było. Trzeba jeszcze wykręcić to
tego dingsa, żeby było można cały zamek zsunąć na dół, żeby to nie przeszkadzało, to można wykręcić w ten sposób, o, odłożyć sobie gdzieś tam. I jeszcze tu jest, widzicie, taki wkręt. To jest wkręt, który trzyma prowadnicę od szyby. To trzeba odkręcić, bo inaczej nie zsuniemy zamka. Jeżeli to odkręcę, to tą listwę uda mi się tam odciągnąć troszeczkę i zsunę na dół cały zamek. Także jeszcze pamiętać trzeba, żeby o to. Tu są właśnie otwory od spinek, które tu przychodziły w boczku. No i tak przy tych drzwiach już ktoś tam grzebał. Ja też kiedyś je próbowałem tu odkręcić, także to jest pozaklejane. Tu już mi się tam jakaś ruda wchodzi, ale mam konserwację, wstrzyknę, także od czasu do czasu jest to dobrze otworzyć, prześledzić, czy tam te kanały, tu widać jest taki kanał, żeby one nie były zapchane, bo inaczej woda będzie nam tam stała i nie będzie odpływała. Także przystępuję do dalszej demontażu, aczkolwiek tu widzę, że tu jest jakieś dziwne ustrojstwo, ten rygel w tym zamku z tej lewej strony. Ktoś tutaj coś przerabiał wcześniej. No i tu mam ten wkręt wykręcony, ale jeszcze pozostaje wykręcenie, właściwie wykręcenie, wypięcie, nie widać tu, cięgien od zamka. O, tam będzie widać, rusza on się. Trzeba te cięgna wypiąć. Jedno cięgno jest od zamka kluczyka, bo mamy tutaj jeszcze zamek na kluczyk, no i od klamki. I to najlepiej wypiąć jest. Ja tym prawym wypiąłem z zamka cięgno, natomiast tu przy ryglu dolnym wypiąłem z dołu, od zamka, od klamki. Także tu już trzeba jakby organoleptycznie wkładamy grabę, macamy i wypinamy. Pokażę, jak mi się uda, na jakiej zasadzie to jest tam zapięte i jak to należy zrobić. Muszę niestety odłożyć telefon, bo potrzebne mi są obie ręce. No, udało się wyjąć mi ten zamek, ale ja to autko mam 6 lat i zamek działał. Tam miałem zawsze problem w zimę, coś się tam przycinało i tak dalej. No, w tą zimę już przestał generalnie działać. Jak to w zimę, no zimno, nie będę tego robił tutaj na zewnątrz, gdzieś na dworze, ale już teraz postanowiłem się za to zabrać. Też mam problem z włożeniem kluczyka do tamtego zamka zewnętrznego na kluczyk, on już jest wyrobiony. I tak, wcześniej widać komuś już ten zamek się zepsuł, więc też otwierał kluczykiem, jest wyrobiony, ciężko tam wchodzi. No i pewnie oddał do jakiegoś mechanika, elektryka autko na zamek, ten, żeby po prostu w koszty jakoś tu nie iść, czy jak, no nie wiem, czy wtedy zamka nie dostał, wstawił jakiś siłownik od innego autka i nie wiem, od czego to jest, bo to jest drugi siłownik i właśnie tu jest spięty ten dings od wciskania, dlatego mówię, co tu było, i całość jest podpięta, wiącha idzie tu i pewnie do centralki, ja będę musiał to skasować i chyba ten siłownik też już przestał działać. No zobaczę, jak wymienia zamek, zobaczymy, co tu się będzie dalej działo. I takie to jest całe ustrojstwo, cały inny siłownik po prostu był tu podpięty, zmostkowane to wszystko było i dlatego troszeczkę się z tym namęczyłem, ale wypiąłem i tam właśnie są dwie kostki, które wchodzą właśnie w te gniazda. No i mam taki zamiennik i zaraz to wykręcę. Oczywiście zamek trzeba
wyczyścić, umyć go w benzynie ekstrakcyjnej, jak już go mam na wierzchu. No i będę odwrotnością montował to. No i w tej chwili wyczyściłem zamek, delikatnie nasmarowany. I teraz tak, to wypięcia cięgien. To jest takie coś, gdzie najpierw trzeba, o tu będzie widać, gdzie w pierwszej kolejności trzeba wypiąć taką blokadkę z tego cięgna, jak tu widać, i wyjmujemy cięgno. No i pamiętać później przy składaniu, żeby dobrze to zapiąć, po prostu, żeby nam cięgno nie wypadło. I teraz to jest ten nowy rygiel i teraz dokładnie on tu pasuje. Ja go tu włożę. Drzwi złożone. No i próba. I zobaczcie, że jest klik, natomiast nic się nie dzieje z zamkami. Nadal nie ryglują. Blokada jest pyk, pyk 2 razy, też nie ryglują, ale jest jak wciskam tu zatrzask ten, ryglują mi też prawe, które przed tym tego nie robiły. Po prostu one nie działały. Jest jakiś pozytyw w tym całym tej wymianie. O, blokuje. Natomiast nadal nie działają lewe, tylne i tu wymieniam wszystkie. Dokupuję jeszcze 3 zamki. Tył lewy i bagażnik i tył prawy. I wymieniam i zobaczę, jeżeli to nie pomoże, bo być może lewy zamek jest uszkodzony i nadal to coś blokuje. Jeżeli to nie pomoże, szukam dalej, szukam w centralce. Czeka mnie też wymiana pompy wspomagania. Dość ciężko już kierownica chodzi, pompa wyje. Mam już kupioną nową pompę i w najbliższych dniach będę wymieniał pompę wspomagania. Też wstawię filmik z tej wymiany. Może ktoś miał podobny przypadek z zamkiem centralnym. Jeżeli tak, może jakieś uwagi do tej mojej sytuacji w mojej Hondzie, no to proszę o jakieś uwagi, o wpis, podzielenie się, co przy waszych Hondach, jeżeli też taka przypadłość was spotkała, jeżeli takie coś mieliście i jak sobie tutaj poradziliście z tym. No, dziękuję za uwagę, za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam, cześć.